Cześć, z tej strony Bartek Śliwa. Ponownie witam Was z konferencji Technology Leaders of Tomorrow. Jest ze mną Piotr Smaza. Cześć Piotrze. Cześć. Piotr jest Implementation and R&D Department Director. Pięknie nazwane, mimo że firma polska. Tak, firma polska, Comarch. Właściwie od zawsze polska. Teraz w trakcie transformacji, wielkiej transformacji, więc jak najbardziej adekwatnej do sytuacji, która teraz się dzieje. W Comarchu jesteś już 14 lat, jeśli dobrze policzyłem. Tak, to prawda. Kawał czasu i właśnie zakładam, że ta Twoja ścieżka, ona też ewoluowała, więc jakbyś mógł krótko powiedzieć, jak wyglądała Twoja droga do pozycji dyrektora? Tak, zacząłem jako wdrożeniowiec, czyli powiedzmy od samego dołu, od tej pracy operacyjnej, podwinięte rękawy, realna praca. Później zostałem project managerem, po drodze team leaderem i w końcu właściwie napędzony potrzebą większej sprawczości podjąłem decyzję, gdy pojawiła się taka okazja, aby zostać tym dyrektorem. Najpierw działu bardziej wdrożeniowego, później dostałem też zespołu R&D. W tej chwili jesteśmy właśnie w czasach, ciekawych czasach. Kiedyś to było przekleństwo, dzisiaj bardziej perspektywa, opportunity do tego, aby mieć wpływ. Gdyby ktoś mnie zapytał właśnie, poniekąd tak rozumiem Twoje pytanie, dlaczego zostałem liderem? Dlatego, aby mieć wpływ na moje otoczenie, na procesy, które definiują moją codzienną pracę, jak również na ludzi w moim otoczeniu. Okej. Interesuje mnie ta perspektywa wdrożenia oraz R&D pod jednym kapeluszem, bo wiele firm stale traktuje to jako dwa rozłączne działy, a Ty masz jedno i drugie pod sobą. Czy to dobre połączenie? Czy jest jakiś zgrzyt? Mieliśmy taką potrzebę swego czasu, aby właśnie zaopiekować się zespołami R&D z sąsiedniej jednostki. Czy to jest zgrzyt? Na pewno jest pewien konflikt interesów. Ciężko jest pogodzić te dwa światy, skupić się na wszystkim, bo jednak wdrożenia to jest biznes. Tutaj bliska współpraca z klientami, dostrzeganie ich potrzeb, wychodzenie im naprzeciw, przesuwanie dla nich granic. Z kolei w R&D musimy skupić się na celu, osiąganiu tego celu i tutaj kluczowe jest to działanie w ramię. Jeden zespół wraz z drugim, nakierowane na wspólny cel, zburzenie pewnych murów, które też były i w większości firm, zakładam, dalej istnieją między tymi jednostkami, naturalna blaming game, która też pojawia się w takich sytuacjach, gdzie mamy powiedzmy sprzeczny interes. Tak. Natomiast na koniec dnia to się udało. Nie ukrywam, że coś kosztem czegoś, bo czasu nie wydłużę. Też tutaj zaczynałem tą pracę z zespołami R&D od małego kryzysu. Zespół wymagał odbudowania. Ten zespół odbudowaliśmy. Zatrudniliśmy tutaj kilku ekspertów. Uzupełniliśmy kompetencje, których nam brakowało. I też jako lider miałem świadomość tego, tą pokorę, że nie wiem wszystkiego. Więc też bazowałem na moich liderach, na moich product managerach, na team liderach. Zrobiliśmy sobie grupę roboczą, pracowaliśmy w trybach tygodniowych, aby zweryfikować, czy idziemy w dobrą stronę. I szliśmy w dobrą stronę, dalej idziemy. Więc generalnie jestem zadowolony z tego, co udało się osiągnąć. No właśnie, a mówisz o tym otoczeniu, które jest wymagające, zmieniające się. Czy z perspektywy dyrektora widzisz, identyfikujesz pewne role, pewne obszary, które w perspektywie 2-3 lat przestaną być potrzebne? Nawiązując do sesji wczorajszych, głównie wczorajszych, taka moja obserwacja była naprawdę uspokajająca. Wszyscy mamy te same wyzwania, te same problemy. Czy świat się zmienia? Tak, zmienia się. Czy obecne role, obecne stanowiska, potrzeby
są tożsame z tym, co było wczoraj? Nie. Czy są tożsame z tym, co będzie potrzebne jutro? Nie. Natomiast, tak jak wspomniałem na początku, jesteśmy w trakcie transformacji i naszą rolą, moją rolą, przynajmniej ja to tak odczuwam, jest znalezienie tego balansu, znalezienie tej wizji, drogi, aby osiągnąć cel. Tutaj nawiązując do przemówienia właśnie przed chwilą pana prezydenta. Dobry lider powinien mieć cel oraz wiedzę, jak do tego celu dążyć. I to wydaje mi się teraz odróżnia dobrego lidera od przeciętnego lidera właśnie w kontekście tego. Jaki jest ten twój cel? Tak, moim celem jest zbudowanie takiego środowiska pracy, które będzie wspomagało zarówno innowacje, napędzana z AI, od tego też nie uciekniemy w dzisiejszych czasach, pozwoli działać ramię w ramię, niezależnie od tych interesów, pozwoli znaleźć ten wspólny człon interesów, aby być w stanie zrealizować ten wspólny cel, właśnie wspólne działanie. Na końcu drogi jest klient, więc musimy realizować jego potrzeby i nie zapominajmy o ludziach, bo w tym wszystkim, w tej gonitwie ludzie są najważniejsi. Dużo mówiliśmy, tam słyszeliśmy wczoraj na temat AI, transformacji, nowych narzędzi, natomiast bez tego człowieka to jest tylko narzędzie, które halucynuje, należy nad nim zachować pewną kontrolę. Human in the loop, nie? I na koniec dnia zakładam, że będziemy nas mniej w kontekście bieżących potrzeb, natomiast więcej w kontekście potrzeb przyszłych, które w naturalny sposób ewoluują. No i właśnie, wy też jakąś ewolucję w ostatnim czasie przeszliście. Według moich zapisków Comarch Telecommunications zmieniło się w Comarch Communications. Co się pod tym kryje? Tak, przede wszystkim poszerzenie zakresu. Już nie jesteśmy firmą tylko telco. Jesteśmy teraz firmą bardziej szeroką, skupioną na komunikacji szeroko rozumianej. Jesteśmy w trakcie transformacji, która trwa i to też jest właśnie element tych zmian, o których mówiłem na początku, wielka szansa. Pojawiają się nowe inicjatywy, VCP, Value Creation Plan, coś, co wydaje mi się, że wcześniej również występowało w naszej firmie, natomiast nie miało aż tak dużej siły przebicia. Skupialiśmy się bardziej nad realnym zyskiem, powiedzmy potrzeby klientów ponad wewnętrzne restrukturyzacje, usprawnienie procesów. W tym momencie nie ma ku temu pozwolenia, że tak powiem. Jesteśmy skupieni właśnie na tej nowym podejściu teraz, wszystko teraz naraz, tak aby nie odkładać tematów ważnych na później, wrzucać ich do szuflady i łudzić się, że kiedyś do nich wrócimy. I co więcej, każdy ma realny wpływ na te inicjatywy. Oczywiście może nie bierze udziału bezpośrednio, nie jest przypisany jako owner tej inicjatywy, natomiast jest przestrzeń do tego, aby proaktywnie zainteresować się, zaangażować, no i finalnie mieć ten wpływ na to, jak nasza firma będzie wyglądała za chwilę. Okej. Płyniecie na fali. Piotrze, na zakończenie zawsze zadaję to samo pytanie i Tobie również chciałbym je zadać. Czy możesz podzielić się czymś, co w ostatnim czasie Cię zainspirowało? Może to być wydarzenie, rozmowa z kimś, a film, podcast? Powiem tak, jak powiedziałem wcześniej, żyjemy w ciekawych czasach. Niełatwo o kryzys w takiej sytuacji. Wszystko się dzieje, wszystko naraz, tych tematów jest bardzo dużo. Natomiast tym, co mi dodaje sił i też pozwala mi potwierdzić, że jestem w właściwym miejscu, są ludzie, nad którymi tutaj sprawuję pieczę. Mieliśmy w zeszłym tygodniu spotkanie centrum, spotkanie mojej jednostki, w ramach którego właśnie przedstawiliśmy sobie plany, porozmawialiśmy bardziej i mniej oficjalnie na różne tematy, co też ugruntowało mnie w przekonaniu, że jestem im potrzebny właśnie w tej roli, którą pełnię. I też taka świadomość tego, że jesteśmy potrzebni naszym ludziom, oni to doceniają, jest dla mnie naprawdę bardzo motywujące i napędzające do tego, żeby iść do przodu. Super.
Dziękuję za podzielenie się. Wam dziękuję za słuchanie, oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki. Dziękuję.